Witajcie drodzy widzowie w kolejnym materiale. Wielu z Was mówiło, że testuję tylko drogie auta i że powinienem przetestować coś tańszego, więc proszę. Dzisiaj testujemy Honda Accord 5. generacji, która została kupiona przez Marcina, uwaga, za 500 zł. Przyjrzymy jej się z bliska, przejedziemy się i ogólnie popatrzymy, czy samochód, który można kupić za 500 zł, trzyma się kupy i czy nie strach nim jeździć. Jest to Accord 5. generacji z roku 96. Accord 5. generacji, który wygląda w ten sposób, wychodził na rynek amerykański, ale oczywiście można było go sobie też zamówić w Europie. I to jest właśnie taka wersja amerykańska, ale zamówiona na Europę. A tak naprawdę jest to wersja na rynek japoński i amerykański. Zaprezentowany Accord był w roku 94 i produkowany do roku 97. Accord ten produkowany był w kilku miejscach. W Japonii, w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Filipinach i w Meksyku. Nadwozie tego oto bolidu należy do segmentu D. Silniki w tej budzie były od pojemności 1,8 i kończyły się na pojemności 2,7 litra. Nasz egzemplarz jest wyposażony w silnik 2,2 litra pojemności o mocy 150 koni. Skrzynie biegów, jakie wychodziły w tym modelu, to był 4-biegowy automat lub 5-biegowy manual i nasz jest wyposażony właśnie w 5-biegowy manual. Sam kiedyś posiadałem takiego cudaka, tylko w wersji 4-drzwiowej, w automacie i sprowadzonego ze Stanów, co skutkowało tym, że jak się trzasnęło mocniej drzwiami, to na szpachli z niego odpadała. Trzaskany był z każdej strony, oczywiście mówię o tym moim. Zamiast poduszek były zaślepki tylko i wszędzie było to na szpachli, był krzywy i psuł się cały czas. A najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że dane techniczne podają, że ten samochód waży 1295 kg. W co ciężko uwierzyć, bo jak się nim jedzie, to odczucia są jakby był ciężki, a ogólnie auto jest dość spore. No dobra, chyba starczy na tyle opowieści o Accordzie. W związku z tym, że jest to auto za 500 zł, to prześwietlmy je. Zobaczmy, czy auto za 500 zł nadaje się do bezpiecznej jazdy, do poruszania się nim. Na początek obcykajmy go czujnikiem grubości lakieru. Powiesiłem sobie tutaj GoPro. Będę tutaj chodził z czujnikiem, a wy będziecie widzieć odczyt na bieżąco. Zaczynamy od dachu. 130, 130, 120 i tylny słupek 150. Błotnik przedni 130, w tym miejscu 140. Drzwi 160, 140 na dole, 150. Tylna prawa ćwiara 190, na dole 190, na końcu 150. Nie jest źle. Klapa 170, 150, 160, 100, 100, 170, 190, 150, 160. Drzwi. O, znaleźliśmy coś w końcu chyba malowanego. Drzwi tu mają 370, tu na dole 370, u góry 340 i tutaj 380. Drzwi na pewno były malowane. 130 i 160. 140, na środku 120 i na końcu jakieś 160. 150. No maska, no ale to po masce widać z daleka, że była malowana. Kurde, ale była malowana nieźle. 70, 90, 70. Jak widzicie, w aucie za 500 zł lakier wcale nie jest zły. Tak naprawdę to tylko maska była pomalowana, ale to widać z daleka, bo ma inny kolor. I te drzwi były wcześniej malowane, ale nie ma tu za dużo szpachli, tylko jest po prostu podwójny lakier. Tutaj też było jakieś zadrapanie i widać, że nic nie pęka, tylko schodzi lakier. Obejrzyjmy go dookoła. Tu był szlif, tu się zaczął, tu, a tu się skończył. Tutaj mamy jakieś odpryski lakieru. Klapa ma jakieś wgniotki, ale od środka, bo są wypukłe. Tu zderzak ma jakąś rysę i tutaj. Tu ma kolejną rysę. Tutaj Rudefix wychodzi na błotniku. No drzwi to mają tutaj jakąś delikatną ryskę. O, a tu mają trochę głębszą. Czuć pod palcem. No przedni błotnik. Jakaś wgniota, jakieś rysy. Tutaj też jakieś rysy. Naprawdę nie jest źle. No i przedni zderzak wygląda, jakby pod coś wjechał delikatnie, bo jest blacha pogięta. Jest porysowany tutaj i tutaj i tutaj. A tak to nawet szpary równe. Tylna klapa też równa, tylko zderzak tutaj troszeczkę
Tak jakby tutaj szpara się zrobiła, ale tu jest w miarę ok spasowany z tej strony. Tutaj troszkę gorzej z tej strony. Tylne hamulce wyglądają jakby były niedawno wymieniane. Tarcza jest świeża, nie ma rantu, nie jest zardzewiała. Klocka też jest dużo. Opona to 215, 55, 16. Przód już wygląda troszkę gorzej. Tarcza w środku zardzewiała. Widać, że klocek nie bierze całą powierzchnią. Może się dotrze, bo auto podobno dużo nie jeździło. A przednia opona to 205, 55, 16. Tutaj zaraz po ruszeniu zapala się kontrolka od ABS-u i Marcin mi o tym mówił. I właśnie zauważyłem taką rzecz, że tutaj mamy 215, 55, 16, a z przodu mamy 205, 55, 16. Czyli profil opony i średnica felgi taka sama, tylko szerokości się różnią. Czyli te koła nie są takiej samej wielkości. To pewnie dlatego ABS się zapala. Co o tym sądzicie? Czy przy takiej różnicy kontrolka ABS-u ma prawo się zapalić, czy raczej nie powinien nic mówić? Z przodu tak naprawdę nie mamy nic. Widzimy tylko chłodnicę od klimy i tam dalej chłodnicę zwykłą wody. Ale patrzcie, pas przedni. Nawet się wszystko trzyma kupy. Nic nie zardzewiałe, bardzo fajnie. Z tyłu mamy znaczek Accord Coupe, tu mamy znaczek pojemnościowy, a tu mamy przeciwmgielne i wygląda jakby ktoś je tu wstawił. No ale kozacki jest ten wydech. Wygląda jakby w ogóle nie działał, zobaczcie. Czyściutkie rurki w środku, może DPF ma. Postanowiłem go podnieść troszeczkę do góry, żeby zobaczyć jak wygląda od spodu. Bo gdzieś musi być babol, że ten samochód kosztował 500 zł. Bo na razie naprawdę nie jest źle. Jeszcze tak na szybko bieżnik przedniej opony. Super stanie. A data produkcji? 20 rok. Proszę, a tył? Tył też może być bieżnik, też w miarę ok. A data produkcji? 19 rok. Kurde. Gdzie tu jest babol? Wydech to wygląda jakby był wymieniany. Ale patrząc tam dalej jest cały. Podłoga też jest wszędzie cała. Osłony na miejscu. Wózek tylny troszeczkę podrdzewiały. Tutaj podłoga też ok. To jest jakiś zewnętrzny nalot, żadnych dziur nie ma. Wahacze są no trochę pordzewiałe, ale to chyba w każdym Japońcu. Nawet u mnie w Suprze było wszystko pordzewiałe, jeśli chodzi o elementy zawieszenia. Druga strona, czyli z przodu. Zawieszenie wygląda dużo lepiej niż z tyłu, chociaż też jest pordzewiałe trochę. Tutaj nawet ktoś bandaż jakiś owinął. Wydech też wygląda na cały do końca, chyba katalizator nawet jest. Osłony są tutaj pod silnikiem plastikowe. Osłony przegubów też wyglądają na całe. Z jednej i z drugiej strony. No dobra, z zewnątrz już chyba wszystko. Zajrzyjmy do bagara. Otwiera się go tak, jak prawie w każdym Japońcu. Sam odskoczył do góry. Reszta w naszych rękach. Bagażnik dość spory. Strasznie nieregularny. Co tutaj pod spodem jest? W bagażniku, o proszę. W bagażniku mamy butle. A pod tymi, poczekajcie, może uda mi się to wydłubać jakoś, chwila. A po wyjęciu wszystkich wygłuszeni steropianików pokazuje nam się naprawdę zdrowa podłoga. Fajny egzemplarz jak na razie. Z prawej strony mamy miejsce na lewarek i dostęp do świateł po zdjęciu plastiku, a z lewej strony mamy tylko dostęp do świateł po zdjęciu plastiku. Klapa dość ciężka w porównaniu do poprzednich wozów. Teraz czas zerknąć pod maskę. Maska bardzo ciężka. Poczekajcie, muszę podeprzeć. No, maska naprawdę ciężka. Jedna z najcięższych, jakie ostatnio otwierałem. Ale wszystkie uszczelki ma na miejscu. Wygłuszenia też ma na miejscu. Chłodnica klimy. Chłodnica wody. Dwa wentylatory. Ciekawe, czy jeden od klimy, jeden od wody. Czy się wspomagają nawzajem. Akumulator za przednią osią, jak to prawie w każdym Japońcu. No, wygląda na dolot pod maskę chłodnego powietrza. Tu mamy filtr powietrza. Ciekawe, czy w środku KN siedzi. Tu jakieś bezpieczniki i tutaj też. Tu mamy gruchę z linką, więc pewnie to będzie gruszka od tempomatu. Przewody zapłonowe, jakby ktoś niedawno wymieniał. Pompa wspomagania też czyściutka. Ale podobno była regenerowana, bo to mówił Marcin, właśnie sobie przypomniałem. Regulacja zaworów była przy 219 tysiącach, a rozrząd przy 197. A na liczniku ma w tej chwili 223. Nieźle.
Czyli nawet rozrządu nie trzeba robić jeszcze. O, tutaj jest ten wydech, który widzieliśmy od spodu, owinięty bandażem. Tu mamy alternator. Tu jest płyn do wspomagania. Tu jest pompa ABS. Tutaj jest płyn do wysprzęglika, a tutaj jest płyn hamulcowy. A przebiegi, w sensie olej, Valvoline 5 W30 jest lany. I tu było 205, a tu 217, czyli po 12 tysiącach został zmieniony. Ogólnie bardzo naćkane pod maską. Tutaj mamy oczywiście gaziutek, wtryski, przewody, filtr, to też pewnie od gaziutka. Tutaj mamy zbiorniczek wyrównawczy do chłodnicy, a tutaj mamy płyn do spryskiwaczy. Rozpórka jeszcze jest. Ciekawe, czy fabryczna, czy ktoś dokładał. Tabliczka znamionowa czerwona. Honda of America. Nie wiem, czy to jest znak rozpoznawczy tego, że auto jest na rynek amerykański, że tabliczka jest czerwona. Jak wiecie, dajcie znaka w komentarzu. Odkręćmy jeszcze korek od oleju. Zobaczymy, jak wygląda. Tutaj czysto, żadnego masła. Tutaj, kurczę, chyba tego nie zobaczycie, ale naprawdę czyściutko. Nie widać żadnego nagaru, nic. Teraz środek. Taki trochę chyba lepszy, bo skórzany. Moja wersja była welurowa. Zacznijmy od drzwi. Doły, drzwi. Skóra albo Sky. To jest chyba skóra. To jest plastik jakiś. Na drzwiach mamy podgrzewane lusterka. Regulacja lusterek prawa, lewa strona. Tutaj to pewnie włącza się regulację lub wyłącza. No i przyciski od otwierania szyb. Jak to zwykle biednie w Japońcu, manualna strona jest prawa, a lewa strona automatyczna jest tylko w dół. Są raz i dwa kliknięcia, a do góry już jest manualnie. Bieda, panie. Klamka. Nie wiem, czy jest metalowa. Jest dość chłodna. I tutaj mamy przycisk od centralnego zamka. Nie chce działać za bardzo. Poczekajcie, wsiądę do środka, może zadziała. Jeszcze raz. O, zamknął się. Z tamtej strony też się przestawiło. Uwaga, otwieram. Też się otwiera. Dźwięk tylko jest jakiś w drzwiach lewych. Jeszcze raz, słuchajcie. Chyba od siłownika. Dalej mamy lampeczkę na drzwiach. Jak gdzieś po ciemku wysiadamy przy drodze, żeby nam nikt drzwi nie zabrał, żeby widział z daleka. Tu mamy schowek, a tu mamy miejsce na głośnik. Teraz progi. Progi jakieś zwykłe, plastikowe. Fotel półelektryczny, półmanualny. Tutaj góra-dół pewnie. Tak, do góry elektrycznie i w dół. A przód, tył już jest manualnie. I tak samo oparcie też jest manualnie. A, i tu mamy wajchę do wejścia na tylne siedzenie. Chociaż ten fotel powinien chyba odjechać dalej. Nie, niestety nie odjeżdża. No to ciężko tu się wsiada w takim razie. Tu na dole mamy wajchę od otwierania maski, podstopnicę i pedały. Troszkę wytyrane już. A tutaj standardowo, jak w Japońcu, jest klapa tylna oraz wlew paliwa otwierany. I tutaj mamy lock, czyli kluczykiem możemy zamknąć wlew paliwa, żeby się nie otwierał. A tutaj mamy korek zwykły, bez kluczyka, z miejscem, żeby go odwiesić. A to tutaj się chyba wkręca przejściówkę do gaziutka. Minimum 9,5 trzeba tankować do Hondy. Tu wszystko jest fajnie oznaczone, nawet tutaj Fuel Cup Holder dla Amerykanów. Pamiętam, jak mieliśmy BM-kę ze Stanów, to na akumulatorze było napisane, żeby nie pić tego kwasu z akumulatora. Usiadłem w fotelu i już widzę, że jest krótki. Plecy mam dużo wyżej niż koniec oparcia. Jakiś schowek, pewnie na monety. Regulowana wysokość kolumny kierownicy. O, ale tylko góra-dół w jednej płaszczyźnie. Tutaj mamy przełącznik od świateł. Nawet dźwięk jest, sygnał dźwiękowy. Dalej, cruise, czyli tempomat. A tutaj szyberdach. Ciekawe, czy działa, poczekajcie. Przekręcę kluczyk. Z ciekawostek to dostałem taki kluczyk od Marcina. Kurczę, okaże się, że ten wóz jakiś z wędki jest i jeżdżę kradzionym. Ale by były jaja. Przekręćmy zapłon. Nie, jeszcze dalej. O, teraz jest zapłon. Czyżby? Antena działa, ale... Dawno nie widziałem działającej anteny. Proszę, i chowa się. Działa dach. I nawet przeszklony jest. A ręcznie się zamyka osłonka. Jak się wyłączy zapłon, to tam przez chwilę miga znaczek kluczyka, żeby go nie zostawiać w stacyjce.
Śmiesznie. Kierownica. Bardzo cienka kierownica. Naprawdę cieniusieńka. Jedna z najcieńszych, jakimi jeździłem kiedykolwiek. Ale bardzo fajnie się ją trzyma w rękach. Jechałem tym samochodem już tutaj na miejsce. Tu mamy przyciski od tempomatu. Tutaj się go włącza, a górnym przyspiesza, dolnym zwalnia. Prawa manetka to będą wycieraczki. Zegary bardzo mi się podobają, bardzo czytelne. Fajna czcionka. Tu mamy przełącznik od podgrzewania tylnej szyby. Szybkość nawiewu, temperatura. Obieg zamknięty, otwarty. Klimatyzacja. No a tutaj ustawiamy sobie na twarz, na nogi czy na szybę. Przełącznik od świateł awaryjnych. Tutaj mamy zegarek, można otworzyć i ustawić. Tutaj mamy przeciwmgielne. To w zderzaku pewnie wycięte z tyłu. Niżej radyjko Pioneer. Tutaj mamy przełącznik od gaziutka. A tutaj mamy regulacja wysokości świateł. Sama wajcha już troszkę wyślizgana, chociaż nie podarta. W miarę ok. Kierownica też w miarę ok, jedynie z tej strony wyślizgana. Wajcha od ręcznego. Bardzo lekko chodzi, pionowo można podnieść. Ale mimo to ręczny trzyma, bo sprawdzałem. Mieszek, który w dotyku jest jakby z gumy. To chyba na kubki, bo takie półokrągłe. Oj, można wyjąć. I to wszystko jest taki plastik. Szczególnie tu na tych rantach. Taki, no twardy. Nieogradowany. Mamy podłokietnik skórzany. Otwierany. A co my mamy tu? O proszę, mamy końcówkę do tankowania gazu chyba. Zerknę. Tak, mamy końcówkę. Podjedziemy po gaziutek, to się wkręci. W schowku jest jeszcze jakaś tajemnicza zaślepka. Po otwarciu tajemniczej zaślepki mamy dostęp do regulacji hamulca ręcznego. Można naciągnąć. I jeszcze tu jest miejsce na coś. Wygląda jak na paczkę fajków. Schowek. W schowku mamy jakąś książkę serwisową. Sam w sobie schowek bardzo malutki. Mamy fakturę na kwotę 2500 zł na montaż instalacji gazowej z roku prawie 2019, bo z 27 listopada. Mamy też papier o badaniu technicznym. 12 marca 2022 roku będzie miała następny przegląd, więc musiała w tym roku w marcu przejść badanie techniczne przy przebiegu 222 653 km, a mamy 223 700, czyli 1000 km temu przeszła przegląd. Marcin miał rację, mówiąc, że ona nie jeździła. Co my tu mamy? Pierwszy przegląd po 10 000, drugi po 10, to mamy 20, tutaj kolejny też po 10, potem kolejny po 10, nieźle, ktoś przeglądy robił. I w 2001 ostatni przeszedł też po 10 000. Świadomy użytkownik. Oglądamy dalej. Tutaj mamy zaślepkę airbagu, która tutaj wygląda, jakby ją ktoś dołożył. Na suficie mamy, to nie jest żaden przycisk, to może być jakiś czujnik od czegoś, od alarmu albo od czegoś. Mamy daszki przeciwsłoneczne z jednej i z drugiej strony. Dla pasażera jest z lusterkiem i fajny, bo tutaj jest taki gładki, zamszowy jakiś, a tutaj zwykły Sky. I jeszcze tutaj mamy miejsce na Twittery z jednej i z drugiej strony. Spróbujmy zerknąć do tyłu, jak to tam wygląda, tylko muszę sobie fotel najpierw przesunąć. Ach, kurde, poczekajcie. Dobra, jestem. Co to jest? Płyn do mycia felg. Marcin 2. Podniosę sobie to i wchodzimy do tyłu. Z tyłu ciekawe dywaniki gumowe i z takim czymś na środku. Pierwszy raz się spotykam, niezły bajer, żeby dzieciaki nie brudziły. Na pierwszy rzut oka skóry w dużo lepszym stanie z tyłu niż z przodu. Tu mamy ten podłokietnik, który wygląda jakby był dokładany. Zobaczcie, tu się wszystko rusza. Nie wiem, czy to tak z fabryki wyszło, czy ktoś dołożył. Co tutaj mamy? Popielniczka. W fotelach przednich jakieś schowki. Rączka, nie wiem do czego. Przecież tu nie ma drzwi. Może tak zwana cykorłapka, ale jest tutaj. I z przodu. I z tej strony. Tylko u kierowcy nie ma. Tylna kanapa z pseudo zagłówkami. Jak siedzę, to mi się kończą w połowie szyi, więc nie ma szans, żeby tu zadziałał. Tu mamy miejsce na głośniki i na kluczyk. Unlock seat back. Czyli kładziona jest tylna kanapa. A tylna kanapa w ogóle wyprofilowana jest tak jakby dla 2 osób, ale mamy 3 sprzączki od pasów, czyli są 3 miejsca z tyłu, ale prawdopodobnie wygodnie będą podróżować tylko 2 osoby. Obejrzeliśmy wóz w środku i na zewnątrz. Trzeba będzie teraz się przejechać. A może silnika posłuchamy? Tutaj już się nagrywa.
A my palimy Gruzeusza. Zobaczymy. Kluczyk z wędki jest? Jest, dobra. Na luz i kręcę. Szybciutko odpala. Tak jakby po jednym obrocie. Ale ze swojego doświadczenia wiem, że każda Honda tak ma. Pół obrotu i pali. O! Przełączył nam się na gaz. Motor bardzo szybko stygnie, bo ja niedawno przyjechałem, ale możemy zabrzęczeć delikatnie. Najgorsze z tego wszystkiego jest, że nie działa tutaj zapalniczka. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są na miejscu. I nie sprawdzimy 0100 Race Logiciem. Spróbuję w takim razie chociaż zainstalować tutaj gdzieś GoPro, żeby po liczniku nagrać. Jak już mamy wóz odpalony, to posłuchajmy, jak on tutaj pracuje. Minimalne drgania, naprawdę minimalne. Dodajmy gazu. Marcin mówił, że jak tylko się ruszy, to od razu się zapala kontrolka od ABS-u. Na razie... O, włączyła się. I słychać było przekaźnik z tamtej strony gdzieś też. Ciekawe, czy to wina jest różnicy wielkości kół. Dajcie znaka, co myślicie na ten temat. Gdzieś chyba jest delikatna dziurka w układzie wydechowym, bo jak się wciśnie mocniej gazu, to tutaj po środku coś słychać delikatnie. Drugi bieg. No demont prędkości to nie jest, ale na co dzień naprawdę wystarczająco, tym bardziej, że na gazie to jeździ. Czuć ewidentnie, że podczas przyspieszania w okolicy 4000 obrotów auto troszeczkę jakby ożywa. Minimalnie, dostaje takiego kopa delikatnego. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, to jest dość precyzyjny. Minimalny ruch i auto skręca. Nie wyczuwalne są żadne luzy, dobrze reaguje na kierownicę. Tylko mam wrażenie, że strasznie długi jest magiel. No ale to nie jest samochód sportowy, tylko limuzyna wygodna. A tutaj macie temperaturę płynu chłodniczego i ona nie powinna być w poziomie, bo ja już nie pamiętam, jak jest w Hondach. W aucie jest dość cicho, przy takiej prędkości to słychać tylko opony tak naprawdę. Nie słychać wiatru żadnego. Przy wyższej prędkości niestety już jednak słychać 90 na godzinę i już zaczyna być słychać uszczelki, no ale auto ma 25 lat. Bardzo precyzyjna jest skrzynia biegów i synchronizatory działają, można wrzucać bez sprzęgła, patrzcie. I piąteczka samo wchodzi. Fajnie rozmieszczone są pedały, bo można między gazy bardzo łatwo robić i super to wchodzi, a w niektórych min to nie wychodzi, a tutaj od samego początku już za pierwszą próbą zadziałało. Jesteśmy na naszej miejscówce, to postawię kamerę i odjadę troszeczkę. Zobaczymy, może jakiś dźwięk się nagra. Czuć, że ten samochód jest ciężki z przodu i to strasznie to czuć. Jesteśmy na miejscu, ustawię gdzieś tutaj kamerę, tylko zawrócę. Widzę, że chyba nie tylko my korzystamy z tego miejsca, bo sporo nowych śladów jest na drodze. Jak już stoimy, to sprawdźmy, ile obrotów ma magiel. Jeden pełny, półtora i kawałek. Tak myślałem, że jest dość długi. Kamerę postawiłem tutaj. Odjedziemy na chwilę, miejmy nadzieję, że nikt nie wyskoczy z lasu i nie zajebie. Teraz mamy motor nagrzany, więc możemy bujnąć go po obrotach. Słuchajcie, co tam z tyłu. No dobra, ja spróbuję odjechać kawałek, a wy słuchajcie, jak to brzmi pod obciążeniem. Przycisnę trochę.
Udało mi się wcisnąć tutaj kamerę, to chociaż po liczniku zobaczymy, jak to przyspiesza, skoro nie możemy Race Logica podłączyć. Trójka do 130. No powiem wam szczerze, że nie jest źle, naprawdę. O, te zardzewiałe hamulce z przodu dają znać o sobie. Nie ma komputera pokładowego, więc też spalania to ciężko sprawdzić, bo nie chce mi się jeździć 100 km tym autem po to, żeby tylko sprawdzić spalanie. A jakbyśmy zmierzyli 0-100 ze 2 razy, to by troszkę urozmaiciło film. Mam pomysł. Spróbuję wymyślić jakiegoś druta, żeby ten czas jednak zmierzyć. Chodźcie do KMS-u, podjedziemy, może chłopaki mi pomogą. Jeżdżę tym samochodem już dzisiaj trochę, jeździłem też po nierównościach i powiem wam, że zawieszenia nie słychać nigdzie nic. Marcinowi chyba się udało za takie pieniądze kupić samochód w takim stanie. Wóz do codziennego przemieszczania się wydaje mi się być idealny. Jeszcze za taką kwotę. Nic nie jedzie. Z drugiej lecimy. Przejazd po torach i cisza. Włączyłem przycisy od klimy, ale nic się nie zmienia. Nie czuję nigdzie, żeby było chłodno. Po tej stronie też. Chyba znalazłem babola w końcu. Sprzęgło też bardzo dobrze bierze. Może nie od samej podłogi, ale też nie na górze. Widać, że jest w miarę świeże, a nie zajechana końcówka. Zostawiamy włączone światełka i otwieramy drzwi. Jaki będzie dźwięk? Straszny. Mogliby się postarać. Przeszywający pisk. Przy takim dźwięku na pewno wyłączymy światła. Mamy Race Logica. Podjedźmy do chłopaków z KMS-u. Może mi kabla jakiegoś dadzą kawałek, to zdrutujemy i sprawdzimy, ile to ma do setki. Spryskiwacze szyby też działają, tylko mam wrażenie, że trochę za krótkie wycieraczki ktoś dobrał. Po dobrych kilka centymetrów mogłyby być dłuższe. Dobra, jesteśmy w KMS-ie. Podjechałem do chłopaków z KMS-u i od razu zauważyli: rozrusznik nieprzykręcony, brakuje śrubki. Muszę przekazać Marcinowi, żeby sobie przykręcił. Dobra, chłopaki mi pomogli małym drutem. Race Logic działa, jedziemy zmierzyć 0-100. Urządzenie pomiarowe zamontowane i działa. Lecimy na naszą miejscówkę sprawdzić 0-100, a potem zatankować gaziutek, żeby Marcin też coś z tego miał. Tempomat działa, jak widać. 4. bieg wrzucony. Nie dotykam ani gazu, ani hamulca. Nogi tutaj i jedziemy cały czas ze stałą prędkością. Race Logic zamontowany, działa. Jesteśmy na naszej miejscówce. Przełączyłem na benzynę na chwilę. No i co? Próbujemy. Ile obstawiacie? Zrobi poniżej dychy. Delikatnie pojadę, żeby nic nie zepsuć. No i próbujemy. Szkoda, że trójkę trzeba wrzucać. Przeszliśmy przez 100. 9,6. Mam nadzieję, że to widzicie. Bardzo dobry czas. Jeszcze jedną próbę zrobię. Mamy w miarę pusto. Dobra, Race Logic 0. I próbujemy. Z delikatnym uślizgiem. 2. Trójka. Wyszło 9,7. Bardzo dobry czas. Wracamy na gaziutek, żeby nie było za drogo, i jedziemy zatankować Marcinowi LPG. A jeśli chodzi o sam czas, to 10,6 0-100. Jak na 25-letni samochód to chyba dobry wynik. Jak uważacie? Jeśli chodzi o spalanie, no to niestety ja osobiście nie mogę nic powiedzieć. Możemy zaufać tylko Marcinowi. I Marcin mówi, że mieści się w dyszce.
Tylko zapomniałem zapytać, czy to dyszka gazu, czy benzyny, bo jest subtelna różnica. Sprawdźmy jeszcze tempomat, jak już jedziemy. Tutaj trzeba nacisnąć i tutaj ustawić prędkość. Nie, tu jest acceleration, czyli niżej, set. Tutaj powinniśmy ustawić. O, zaświeciło się. Kontrolka, widzicie? Cruise control się świeci. Ja nogi zabieram. Jedziemy na 5. biegu. 60 na godzinę. Sam utrzymuję prędkość. Gaziutek zatankowany. Żeby nie było, no nie? 33 litry. Jakiś mały bak bardzo jest w tym kole zapatrzony. Gaziutek zatankowany, licznik wyzerowany, żeby Marcin wiedział, ile przejedzie na tym baku. Kończymy na dziś z Hondą Accord. Jadę odstawić Marcinowi. A wy, jeśli możecie, to napiszcie w komentarzu, czy takie filmy z takimi starszymi samochodami i tańszymi wam też podchodzą. Wszystkim tym, którzy wytrwali do tej pory, bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli zasłużyłem, to poproszę łapkę do góry. No i cześć, trzymajcie się, do następnego filmu.